Słyszałeś, że Londyn to miasto dżentelmenów, czerwonych budek telefonicznych i herbatki o 5? Okej, ale możesz się zdziwić, jak po wyjściu z lotniska zderzysz się z brutalną rzeczywistością. Bo tutaj pod turystyczną fasadą kryją się specyficzne, niepisane zasady, o których nikt ci nie powiedział, a które mogą dosłownie zrujnować twój wyjazd. Ja mieszkam tutaj od 20 lat i dziś bez owijania w bawełnę opowiem ci o kilku rzeczach, które mogą wkurzyć każdego turystę. Nie będzie marketingowego bełkotu, a zamiast tego sama rzeczywistość, o której nie dowiesz się z żadnego przewodnika. Zaczynamy! Nie zrozum mnie źle. Ja uwielbiam to miasto i uważam, że ono nadal potrafi zachwycić, ale jeśli przybędziesz tutaj z głową w chmurach i nieprzygotowany na to, co zaraz zobaczysz, to Londyn po prostu cię wykręci jak szmatę, przeżuje i wypluje. Dlatego zamiast udawać, że jest idealnie, zejdźmy na ziemię. Opowiem ci o kilku pułapkach, na które możesz trafić podczas swojego pobytu tutaj. I nie mam na myśli pogody, bo ta akurat dzisiaj wyjątkowo dopisuje. A na deser tradycyjny bonus dla wytrwałych. Jaka jest pierwsza londyńska pułapka? Zarówno pierwsza, jak i druga znajduje się w tak zwanej przestrzeni publicznej, ale skupmy się na pierwszej. Chodzi o chodniki. Bo o ile Londyn, to tak jak mówiłem, jest jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów na całym świecie, to te tak zwane miejsca turystyczne to normalka, że tam jest mnóstwo ludzi, gwarno, tłoczno i tak dalej, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, mianowicie na tak zwanych chodnikowych piratów. Z jednej strony to są rowerzyści, a z drugiej skuterowcy, czyli ci jeżdżący na hulajnogach. Jeśli chodzi o rowerzystów, to zdecydowana większość z nich to kurierzy, a skoro kurierzy, to pewnie obcokrajowcy, a skoro obcokrajowcy, to pewnie nie znają tutejszych zasad, a zasady w UK są takie, że w tym kraju nie wolno jeździć rowerem na chodniku. Dodam, że sam jakieś kilkanaście lat temu przekonałem się o tych zasadach, kiedy będąc młodszym człowiekiem na chwilę wjechałem na chodnik i mimo, że jechałem wolno, to za chwilę zza winkla wyskoczył policjant. Oczywiście spisał mnie, ale na szczęście skończyło się tylko na upomnieniu. Wtedy też przekonałem się, że w tym kraju, przynajmniej na tamten czas, prawo jest prawem i należy je respektować. A przejdźmy teraz do hulajnóg, bo z hulajnogami jest jeszcze ciekawsza historia. O ile w Londynie wybudowano w ostatnim czasie mnóstwo ścieżek rowerowych i rowerzyści mają gdzie sobie hasać, to o tyle z hulajnogami jest inaczej. Ponieważ w Zjednoczonym Królestwie w ogóle nie wolno jeździć na hulajnogach ani na chodniku, ani też na jezdni w przestrzeni publicznej. Jest to dozwolone tylko i wyłącznie na terenach prywatnych za zgodą właściciela. Tak mówią przepisy. No ale teoria jedno, a praktyka drugie. W praktyce widać jednych i drugich, którzy jeżdżą sobie swobodnie po chodnikach, tak jakby w tym kraju panowała totalna anarchia. Oczywiście nie ma co liczyć na policję, bo ich nie ma, tak jakby gdzieś nagle się pochowali. Zresztą do policji jeszcze wrócę w dalszej części filmu. No ale koniec końców moja pierwsza rada dla ciebie, drogi widzu, jest następująca. Uważaj na tych wszystkich chodnikowych piratów, bo w Londynie nie należy się obawiać, że jakiś kieszonkowiec oskubie cię z pieniędzy w ciemnej alejce, tylko że jakiś gość na rowerze z ogromnym plecakiem na sobie i do tego z logiem Deliveroo albo Uber Eats dla nędznych 3 funtów na piwku jest gotowy rozjechać cię na chodniku albo na skrzyżowaniu. Po to, że ci ludzie nie rozróżniają czerwonych świateł od zielonych, to już też stało się normalnością. No cóż, ten typ tak ma. Choć z drugiej strony wcale nie trzeba obawiać się kieszonkowców, bo to miasto samo z siebie potrafi cię oskubać z każdych twoich ciężko zarobionych pieniędzy, jeśli ty nie masz wiedzy. A zatem jeśli chcesz uniknąć bankructwa na urlopie w Londynie, polecam mój poprzedni film na temat miejsc w tym mieście, gdzie turyści bezsensownie przepłacają, a linka do niego znajdziesz w tradycyjnych miejscach, czyli na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Gdzie czyha druga pułapka na turystów? W środkach transportu publicznego. A co to jest konkretnie, bądź kto to jest konkretnie? No ja ich nazywam podmioty domyślne. A dlaczego akurat podmioty domyślne? A dlatego, że to jest taka moja trochę ironiczna nazwa na ludzi, którzy nie widzą nic poza czubkiem swojego nosa, a wszystko i wszystkich dookoła siebie mają w tak zwanym głębokim poważaniu. Gdy tylko ci ludzie znajdą się w przestrzeni publicznej, a w szczególności w miejscach związanych z transportem publicznym, tak jak na przykład tutaj na stacji London Bridge, oni zachowują się tak, jakby kompletnie potracili rozumy i przełączyli się w tak zwany tryb przetrwania. A jak to się przejawia? W dwojaki sposób. Pierwsza sytuacja to wtedy, kiedy trzeba wsiąść do wagonu metra. Ci ludzie ruszają z kopyta, pchają się, rozpychają łokciami, po czym gdy zamkną się drzwi, stają przy drzwiach i tworzą sztuczny tłok, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że jak spojrzeć w lewo czy w prawo i zrobić ten 1 czy 2 kroczki w tył albo w przód, okazuje się, że jest miejsce pomiędzy rzędami siedzeń. No ale po co mają się ruszać i po co w ogóle nawet mają o tym myśleć? Przecież inni są od myślenia. Natomiast druga sytuacja następuje w momencie, kiedy ten podmiot domyślny już dojedzie tam, gdzie ma dojechać, otwierają się drzwi,
i ów podmiot ma albo wysiąść, albo się przesiąść. Znowu włącza się tryb przetrwania, ewentualnie temu człowiekowi wydaje się, że jest na jakiejś, nie wiem, olimpiadzie i zaraz zaczyna się bieg na 100 metrów o złoty medal, albo przynajmniej o puchar sołtysa, albo dyplom z kartofla. Znowu nasz podmiot domyślny przełącza się na tryb przetrwania i wykazuje kompletny brak wrażliwości na innych użytkowników transportu publicznego. Po prostu byle biec, byle szybciej, byle dobiec na tą swoją przysiadkę, czy gdzie tam chcą. Cóż, ten typ tak ma. Jaka może być zatem moja rada dla Ciebie? Jeśli będziesz korzystać kiedykolwiek z transportu publicznego w Londynie, uważaj nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na owe podmioty domyślne. Bo pamiętaj, oni non-stop gdzieś się spieszą, do pracy czy cholera wie gdzie, a Ty jesteś na urlopie. I lepiej się pilnuj, bo jeśli na przykład stoisz po złej stronie schodów ruchomych albo zastawiłeś komuś przejście, to w najlepszym wypadku ktoś może Cię lekko pacnąć po ramieniu i powiedzieć sorry, ale równie dobrze może Cię też odepchnąć lub nawet staranować i pójść dalej. Jeśli nadal oglądasz ten film, to mniemam, że nie wystraszyli Cię ani piraci chodnikowi, ani tym bardziej podmioty domyślne. Natomiast jeśli szukasz praktycznych informacji i wybierasz się do UK, koniecznie pobierz darmowy e-book pod tytułem Podróż do UK, co należy wiedzieć. W nim znajdziesz mnóstwo wiedzy, wskazówek oraz sprawdzone linki, dzięki którym zaoszczędzisz swój czas, pieniądze i nerwy. W razie czego zostawiam linka na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. A jeśli uważasz ten film za fajny, ciekawy i wartościowy, koniecznie zostaw swój ślad w postaci komentarza, a także daj łapę w górę oraz kliknij w suba i w dzwona. Dodatkowo, jeśli chciałbyś wesprzeć mój kanał, możesz postawić mi wirtualną kawę, a linka również znajdziesz tam, gdzie zwykle, czyli na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Wielkie dzięki z góry, a my lecimy dalej. Jeśli myślisz, że Twój wyjazd do Londynu to będzie nagroda za Twoją długoletnią i ciężką naukę angielskiego, w ramach której będziesz mógł bądź mogła zabłysnąć swoją nienaganną gramatyką oraz bogatym słownictwem, a w zamian usłyszysz akcent rodem z Oxfordu czy z Cambridge, no to możesz srodze się zawieść. Przekonali się o tym m.in. moi dobrzy znajomi z Polski, którzy rok temu odwiedzili Londyn właśnie m.in. z takim zamiarem. Dodam, że oboje to ludzie wykształceni, o szerokich horyzontach i m.in. na to liczyli, ale jak już mówiłem, srodze się zawiedli. Wszystko się zaczęło od tego, że ich hotel znajdował się w dzielnicy Whitechapel, a każdy, kto zna Londyn, wie, że Whitechapel to jest dosyć ciekawa okolica, bo z jednej strony kiedyś tam grasował słynny Kuba Rozpruwacz, ale dziś centrum Whitechapel przypomina bardziej jakiś bazar na środku Kabulu albo Islamabadu niż w jakimkolwiek europejskim mieście. Faktem jest, że w Whitechapel i okolicach, czyli na przykład na słynnej Brick Lane, mnóstwo jest przybyszy z Azji Mniejszej, Środkowej oraz Południowej, z takich krajów jak Bangladesz, Indie czy Pakistan. W każdym razie urlop moich znajomych w praktyce wyglądał tak, że gdziekolwiek się nie ruszyli z Whitechapel, to trudno było Oxcam. No bo czy to było w West Endzie, czy w tej słynnej dzielnicy muzealnej, witał ich najczęściej ochroniarz z Nigerii albo z Azerbejdżanu, pani w księgarni była Włoszką, a kelnerka w knajpie była hinduską. No w sumie cała knajpa była indyjska. A takich prawdziwych Anglików z dziada pradziada to spotkali chyba tylko raz przez przypadek w pubie na Aldgate. Prawda jest taka, że Londyn to jest w zasadzie państwo w państwie, taki jeden wielki multikulturowy tygiel, do którego przyjechali ludzie ze wszystkich zakątków świata mówiący wszelkimi językami. Zatem jeśli ty liczysz na to, że usłyszysz Oxcam, ewentualnie poprawisz swój nienaganny angielski, prędzej pojedź do Oxford albo Cambridge, ewentualnie więcej zyskasz śledząc obrady parlamentu westminsterskiego. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że więcej się nasłuchasz Oxcamu w ogóle nie wyjeżdżając do Londynu. Wystarczy, że włączysz sobie BBC. A jeśli mocno upierasz się, że koniecznie chcesz sobie porozmawiać z jakimś Anglikiem z dziada pradziada, to w Londynie za dużo ich nie spotkasz. Już prędzej w takich miejscach jak południowa Hiszpania, na przykład Malaga, ale słyszałem też, że podobno coraz więcej jest ich w Polsce, bo już nawet około 180 000. W takiej sytuacji, po co ty masz jechać do tego Londynu? Daj znać w komentarzu. Czwarta rzecz z kolei uderza w to, co przyciąga do Londynu miliony ludzi. Jeśli tobie marzą się wiktoriańskie kamieniczki czy inne stylowe i klimatyczne miejsca rodem z filmów o Sherlocku Holmesie, to obawiam się, że czeka cię brutalne zderzenie ze ścianą, a dokładniej ścianą z betonu, stali i szkła. Ja sam jak tutaj przyjechałem 20 lat temu, lubiłem spacerować po takich okolicach jak Soho, Mayfair czy w ogóle cały Westminster. Właśnie z tego powodu, bo ja lubię fajną stylową architekturę, te kamieniczki, te wąskie alejki,
kolejki, zaułki i wszystko to, co widziałem kiedyś na filmach. Pamiętam, że wtedy na Oxford Street był nawet jeden taki unikatowy sklep z koszulkami piłkarskimi z całego świata. Niestety z biegiem czasu zarówno ten sklep, jak i wiele podobnych mu w cudzysłowie perełek zniknęło, a na ich miejscu pojawiły się gigantyczne sieciówki, a także bezduszne, kwadratowe, korporacyjne klocki. Moim skromnym zdaniem nowoczesna architektura zabija ten dawny i mityczny Londyn. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o estetykę. Te wysokie szklane wieżowce, które w ogóle w całym mieście rosną jak grzyby po deszczu, one mają jeszcze jedną wadę. Chodzi o to, że one kumulują wiatr i potęgują zimno. Zatem w okresie od października do marca przejście pomiędzy tymi wszystkimi stalowo-betonowo-szklanymi budowlami to jest naprawdę prawdziwy koszmar. A na domiar złego niedawno słyszałem, że podobno i Leicester Square ma zostać zgentryfikowane, jak to się ładnie nazywa, i zgodnie z tym projektem 8 stylowych budynków ma zostać zburzonych, a na ich miejscu powstanie jedno wielkie nowoczesne centrum rozrywki, zapewne z betonu, stali i szkła. No tak, jakby naprawdę na Leicester Square nie było już gdzie się rozerwać. Ten dawny, prawdziwy i mityczny Londyn pomału wymiera, a na jego miejscu powstaje coraz więcej betonowo-stalowo-szklanych akwariów dla bankierów i korpoludków. Moja rada jest zatem prosta. Jeśli ty chcesz się jeszcze załapać na ten dawny, mityczny Londyn, to śpiesz się, zanim bezduszny kapitalizm zburzy ostatni zadymiony pub i postawi na jego miejscu kolejny, nowoczesny, kwadratowy wieżowiec. Skoro dotarłeś do tego momentu, czas na obiecany bonus dla wytrwałych, a w nim kilka faktów, które niekoniecznie usłyszysz od przewodnika. Bo generalnie cały ten raczej negatywny klimat miasta, a przecież nie wspomniałem na przykład ani słowem o śmieciach walających się po chodnikach, no to wszystko nie wzięło się znikąd. Moim skromnym zdaniem wszystko zaczęło się w roku 1944 i wprowadzeniem tak zwanego państwa opiekuńczego, czy jak kto woli welfare state. W teorii wyglądało to tak, że ty jako obywatel nie musisz się o nic martwić, bo państwo wszystko zrobi za ciebie. I teraz, po ponad 80 latach od uchwalenia tego słynnego Beveridge Report, państwo opiekuńcze weszło w swoją kulminacyjną fazę. Ten system w teorii miał dać obywatelowi ochronę, ale zamiast tego odebrał mu resztki wszelkiej odpowiedzialności społecznej. A w praktyce przejawia się to m.in. tak, że ten przeciętny obywatel nawet nie będzie szukał pracy, bo po co, skoro państwo da mu zasiłek? On chodząc po ulicy nie będzie szukał śmietnika, tylko wywali swoje śmieci gdzie popadnie, bo przecież ktoś inny jest od tego, żeby po nim posprzątać, a w dodatku będąc w przestrzeni publicznej ma na wszystko i na wszystkich wywalone, bez względu na to, czy rozpycha się w metrze, czy też jeździ po chodniku rozpędzonym elektrykiem lub hulajnogą z naruszeniem wszelkich zasad. Ale pewnie zaraz mnie spytasz, a gdzie jest policja? Przecież to oni mają pilnować porządku publicznego w sytuacji, kiedy wszyscy obywatele mają dookoła na wszystko i wszystkich wywalone. Teoretycznie tak, ale ja tu muszę dodać, że przez te wszystkie lata państwa opiekuńczego, a już w szczególności przez 20 lat, od kiedy tu mieszkam, systematycznie zmniejszała się liczba zarówno posterunków policji, jak i ogólnie funkcjonariuszy w niej zatrudnionych. I nie wiem jak ty, drogi widzu, ale mnie już nie dziwi, że przeciętny brytyjski policjant zastanowi się 2 razy, zanim podejmie jakąkolwiek interwencję. Tak naprawdę ten temat można by ciągnąć w nieskończoność, ale ja na zakończenie powiem, że doszliśmy do sytuacji, gdzie w tym kraju tradycyjna brytyjska uprzejmość została zastąpiona przez konsekwentnie systemowo wyhodowany tłumiwisizm. A brytyjska policja faktycznie kiedyś słynęła ze swojej stanowczości i skuteczności. Podkreślam słowo kiedyś. I tyle w temacie. Jaka może być puenta? No chyba tylko mogę cię spytać, czy nadal chcesz tu przyjechać. I od razu dodam, że jeśli zdejmiesz różowe okulary i zmodyfikujesz trochę swoje wyobrażenia na temat tego dawnego, mitycznego Londynu, to myślę, że nadal warto. Bo to miasto, tak jak i cały kraj, ma swoje problemy i wyzwania, ale mimo to rokrocznie przylatują tutaj turyści z całego świata i pewnie przylatywać będą. A jeśli ty chciałbyś przylecieć do Londynu lub też do UK, ale masz problemy z wyrobieniem ETA, koniecznie złap mojego e-booka pod tytułem Do UK po nowemu i bez problemu, w którym przeprowadzam cię dosłownie za rączkę przez cały proces. Pokazuję ci, co i gdzie masz wpisać, a także jakich błędów uniknąć, aby cały ten proces przebiegał szybko, sprawnie i bezboleśnie. Jakby co, linka masz tam, gdzie zwykle, czyli na dole w opisie, w przypiętym komentarzu i w rogu ekranu. A jeśli uważasz ten film za fajny, ciekawy i wartościowy, koniecznie zostaw swój ślad w komentarzu, także daj łapę w górę oraz kliknij w suba i w dzwoneczek, aby nie przegapić moich kolejnych produkcji. Tak w ogóle wielkie dzięki za oglądanie do końca i wspieranie mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie i do zoba wkrótce. Cheers! Bo pod tą turystyczną fasadą kryją się bowiem specyficzne, niepisane zasady. O kurna, i złapała mnie sklera. Ale to się wytnie. Jak wejdę do Primarka, to też zrobię przysłowiowy kipisz na półce, bo też ktoś za mnie to... Bo to głodne jest kwestia. Czas na obiecany bonus dla wytrwałych, a dzisiaj... A w jego ramach
kilka, a w jego ramach... Ja pierdzielę, sklera łapie. Ale ja na zakończenie powiem, że Ale ja została zastąpiona przez... Ale ja na zakończenie powiem, że mamy obecnie kraj, w którym tradycyjna brytyjska... O Jezu.